Serdecznie zapraszam do odcinka 118 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 55. W poprzednim 117 odcinku opowiedziałem o losach Jakuba i jego rodziny w Egipcie. W tym odcinku opowiem, co stało się z Izraelitami w Egipcie po śmierci Józefa i jego braci. Biblia wspomina, że do Egiptu przybyli wszyscy synowie Izraela wraz z rodzinami i że potomków Jakuba było 70. Jednakże z upływem czasu potem umarł Józef i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie, a synowie Izraela rozradzali się, pomnażali, potężnieli i umacniali się coraz bardziej. Także cały kraj się nimi napełnił. Wkrótce zmarł faraon i rządy w Egipcie objął nowy władca, który nie znał Józefa. Rzekł on do Egipcjan: oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W wypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami w walce przeciw nam, aby wyjść z tego kraju. Okazuje się więc, że Żydów było więcej w tamtym czasie w Egipcie niż rdzennych Egipcjan i dlatego stanowili zagrożenie dla suwerennego państwa. Powstaje jednak pytanie, dlaczego według faraona Izraelici chcieli opuścić Egipt, skoro nie płacili podatków i żyli tam dostatnio? Faraon zmienił politykę w stosunku do ludu żydowskiego. Ustanowiono nad nim przełożonych robót publicznych, aby go uciskali ciężkimi pracami. Budowano wówczas dla faraona miasta na składy, Pitom i Ramzes. Niestety kroki podjęte przez faraona okazały się nieskuteczne. Ale im bardziej go uciskano, tym bardziej się rozmnażał i rozrastał, co jeszcze potęgowało wstręt do Izraelitów. Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi pracami na polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie. Doszło w starożytnym Egipcie do sytuacji, do której dążą od co najmniej 2015 roku kolejne ekipy rządzące, które zamiast powstrzymywać niekontrolowany napływ emigrantów ekonomicznych, budują im centra integracyjne. Starożytny Egipt stał się praktycznie państwem żydowskim i chcąc powstrzymać ten proces, faraon wydał wtedy całemu narodowi rozkaz: wszystkich nowonarodzonych chłopców Hebrajczyków należy wyrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu. Jedna kobieta z rodu Lewiego urodziła chłopczyka i ukrywała go przez 3 miesiące. Wkrótce jednak, a nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą i włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie. Kiedy córka faraona kąpała się w rzece, dostrzegła skrzynkę pośród sitowia i znalazła tam hebrajskie dziecko. Siostra chłopca rzekła do córki faraona: chcesz, a pójdę zawołać ci karmicielkę spośród kobiet Hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko. Przyprowadziła potem matkę chłopca, która za opłatą go karmiła. Gdy chłopiec podrósł, zaprowadziła go do córki faraona i był dla niej jak syn. Dała mu imię Mojżesz, mówiąc: bo wydobyłam go z wody. Kiedy umarł król egipski, Izraelici narzekali na swoją ciężką pracę i jęczeli,
a narzekanie na ciężką pracę dochodziło do Boga. I wysłuchał Bóg ich jęku, pamiętał bowiem o swoim przymierzu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Spojrzał Bóg na Izraelitów i ulitował się nad nimi. Ponieważ Faraon nie chciał wypuścić Izraelitów z Egiptu, Bóg zesłał na niego plagi egipskie, czyli zamienił wodę w Nilu w krew. Zesłał plagi żab, komarów, much, zarazę na bydło. Wywołał wrzody i pryszcze u ludzi i zwierząt, gradobicie, plagę szarańczy i zesłał ciemność. Ostatecznie Faraon ustąpił i Izraelici opuścili Egipt. Powstają jednak pytania, dlaczego Faraon tak długo zwlekał ze zgodą na wyjście Izraelitów z Egiptu? Dlaczego Izraelici twierdzili, że byli prześladowani i zmuszani do ciężkich prac w budownictwie czy przy uprawie roli, podczas gdy owe prace były normalnymi pracami wykonywanymi przez Egipcjan na co dzień? Wygląda na to, że już wtedy Izraelici uważali się za nadludzi, którym nie wypada parać się fizyczną pracą, tym bardziej, że mają Boga za protektora. Izraelici stanowili większość mieszkańców Egiptu i zagrażali suwerenności tego kraju. Bogactwo ich rosło kosztem rdzennej społeczności i wkrótce stali się bogatą i uprzywilejowaną kastą. Działając w hermetycznych klanach rodzinnych, prowadzących intratne interesy handlowe i zajmujących się głównie lichwą, nie wpływali na dobrobyt i bogacenie się Egipcjan, ale wykorzystywali wyłącznie owoce ich pracy. Kiedy sytuacja zmieniła się i zostali zmuszeni do porzucenia ciepłych posadek i podjęcia normalnej fizycznej pracy, zbuntowali się i postanowili odejść z Egiptu. Prawdopodobnie ciężka fizyczna praca była tylko pretekstem do opuszczenia Egiptu, a prawdziwym powodem była katastrofalna sytuacja gospodarcza tego kraju, ograbionego przez nich z wszelkiego bogactwa. Nie było już czego odbierać Egipcjanom, a więc nastał czas, aby zgodnie ze zwyczajami koczowniczego ludu, z którego pochodzili, wyruszyć na kolejne podboje, opanować ludy zamieszkujące ziemię Kanaan, a w przyszłości kolejne kraje w odległych częściach świata. Jednakże dobrowolne opuszczenie Egiptu oznaczałoby, że to oni winni są upadkowi ludu egipskiego. Dlatego przedstawianie Izraelitów jako ofiary prześladowań okrutnego faraona było zdecydowanie w ich interesie. Aby uwiarygodnić swoją tragiczną sytuację, zesłali na Egipt plagi, których rzekomym powodem była próba zatrzymania ich w Egipcie i wykorzystanie ludu żydowskiego do niewolniczej pracy dla władcy. Tłumaczenie to jest mało wiarygodne z prostego powodu, gdyż praca pod przymusem z natury nie jest i nigdy nie była ani efektywna, ani wydajna. Z punktu widzenia faraona, któremu bez wątpienia zależało na pozbyciu się pasożytniczej i bogatej kasty żydowskiej, wypuszczenie ich z Egiptu bez plag oznaczałoby słabość i przyznanie do winy za sprowadzenie tego ludu do swojego kraju. Dlatego też opieranie się rzekomym żądaniom Żydów wypuszczenia ich z Egiptu było jedynym sposobem do zachowania godności faraona jako potężnego władcy, który tak naprawdę właśnie z powodu Izraelitów utracił dawno zarówno swój autorytet, jak i świetność. Wydaje się, że do analogicznej sytuacji doszło w Hiszpanii i Portugalii pod koniec XV wieku.
kiedy edyktem z Alhambry wypędzono Żydów aszkenazyjskich, którzy nie chcieli zmieniać swojej wiary. Jednakże w społeczności hiszpańskiej czy portugalskiej na długo przed edyktem z Alhambry prosperowali doskonale mieszkający tam Żydzi, nazywani Maranami, udający katolików, a potajemnie praktykujący judaizm. Nie tylko katoliccy władcy Hiszpanii walczyli z dominacją żydowską w ich państwach, ale również wcześniej w Grenadzie w 1066 roku lud muzułmański zbuntował się przeciwko Sefardyjczykom, wdzierając się do pałacu kalifa, krzyżując żydowskiego wezyra Józefa ibn Nagrelę oraz dopuszczając się masakry większości żydowskiej zamieszkującej Kordobę. Edykt z Alhambry doprowadził do rozproszenia Sefardyjczyków i powstania ogromnej rzeszy tzw. kryptożydów, działających praktycznie we wszystkich krajach europejskich. To właśnie konwertyci, czyli Żydzi udający katolików, przeniknęli masowo do urzędów publicznych, uniwersytetów, gildii kupieckich, a nawet samego Kościoła, stając się siłą polityczną, dominującą nie tylko we władzach wielu miast hiszpańskich, ale również w pozostałych miastach europejskich. Edykt z Alhambry złagodził tylko na pewien czas sytuację katolików w Hiszpanii i Portugalii, ale nie zażegnał zagrożenia, które wkrótce powróciło ze zdwojoną siłą. Powstaje więc pytanie, co było i jest nadal motorem napędowym dla większości współczesnych wyznawców judaizmu, atakujących religię i wartości chrześcijańskie oraz dążących do dominacji zarówno ekonomicznej, jak i politycznej nad światem. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 118, w którym opowiedziałem o plagach egipskich i wyjściu ludu Izraela z Egiptu. Serdecznie zapraszam na odcinek 119 zatytułowany Potomkowie ludu Kanaan, część 56.